Synchrotron Solaris to największa infrastruktura badawcza w historii Polski i jedno z zaledwie kilkunastu synchrotronowych źródeł światła, jakie działają obecnie w Europie. Aby wytworzyć promieniowanie synchrotronowe i wykorzystać je do badań, niezbędne są swobodne elektrony. Są one emitowane przez działo elektronowe, a następnie przyspieszane w akceleratorze liniowym do oszałamiającej szybkości bliskiej szybkości światła w próżni. W 1 sekundę potrafią przebyć drogę prawie 300 000 kilometrów. Jest to odległość, jaka dzieli Ziemię od Księżyca. Przyspieszone w akceleratorze liniowym elektrony wstrzykiwane są do synchrotronu. Tutaj za pomocą 12 elektromagnesów zakrzywiany jest tor ich ruchu, dzięki czemu krążą po orbicie zamkniętej i emitują promieniowanie synchrotronowe. Do zakrzywiania toru ruchu elektronów wykorzystywanych jest w synchrotronie Solaris 12 zintegrowanych bloków elektromagnesów wyprodukowanych według innowacyjnego projektu szwedzkich specjalistów z ośrodka MAX-4 Laboratory. W sekcjach prostych, które łączą ze sobą bloki elektromagnesów, można umieścić tzw. urządzenia wstawkowe, undulatory lub wigglery. Dzięki tym urządzeniom uzyskuje się dodatkowe promieniowanie synchrotronowe. Synchrotron to małe słońce na Ziemi. Słońce, które świeci ekstremalnie jasnym światłem. I to nie tylko podczerwonym, widzialnym i ultrafioletem, ale przede wszystkim przenikającym do wnętrza materiałów promieniowaniem rentgenowskim. W miejscach, gdzie powstaje promieniowanie synchrotronowe, czyli gdzie znajdują się elektromagnesy i urządzenia wstawkowe, dołączane są do synchrotronu linie badawcze. Komponenty linii badawczych wybierają odpowiedni dla danych pomiarów zakres promieniowania synchrotronowego, skupiają wiązkę fotonów i kierują ją na próbkę znajdującą się w komorze analizy stacji badawczej. Synchrotron Solaris może dostarczyć promieniowanie synchrotronowe jednocześnie do kilkunastu linii badawczych. Nad wytworzeniem i udostępnieniem naukowcom promieniowania synchrotronowego do badań pracuje cały sztab specjalistów. Fizycy akceleratorowi optymalizują wiązkę elektronów. Naukowcy i inżynierowie opiekują się liniami badawczymi. Inżynierowie różnych specjalności dbają o stabilne zasilanie synchrotronu energią elektryczną, przyspieszanie elektronów do odpowiedniej szybkości, swobodne przemieszczanie się elektronów w ultrawysokiej próżni, chłodzenie komponentów synchrotronu oraz zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie tysięcy sygnałów sterujących pracą synchrotronu. Pracę synchrotronu nadzoruje również inspektor ochrony radiologicznej. Synchrotron jest całkowicie bezpieczny dla otoczenia, mimo że w czasie działania wytwarza szkodliwe dla człowieka promieniowanie elektromagnetyczne. Bezpieczeństwo zapewniają odpowiednie osłony radiologiczne, ściśle przestrzegane procedury dostępu do obszarów zagrożenia oraz system ciągłego monitoringu poziomu promieniowania. W synchrotronie Solaris będzie funkcjonowało kilkanaście unikalnych linii badawczych, umożliwiających przełomowe badania w wielu dziedzinach nauki. Badania te będą prowadzone jednocześnie przy wielu stanowiskach badawczych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki fabryce badań, jaką jest synchrotron, polska nauka wkracza na drogę, którą od lat kroczą wszystkie kraje wysoko rozwinięte.